dzisiejszego odcinka rósł sobie powoli jak pyszne ciasto drożdżowe, którego głównymi składnikami była zapowiedź najnowszego filmu Sofii Coppoli przedstawiającego historię związku Priscilla i Elvisa, aktualne trendy i raporty zapowiadające te przyszłe. Bo kiedy Instagram zaczął dosłownie wszędzie pączkować wstążkami, a na TikToku zaczęły pojawiać się coraz to nowe filmiki przy akompaniamencie muzyki Lany Del Rey, postanowiłam zbadać, co się święci. No więc jeśli macie ochotę dowiedzieć się, co wspólnego ze wstążkami ma Lolita, Brigitte Bardot i Hello Kitty, o tym już za chwilę. Raport Pinteresta dotyczący trendów na rok 2024 wymienił wstążki jako jeden z wiodących trendów. I dosłownie nie da się tego nie zauważyć. Wystarczyło przyjrzeć się wstążkom wypełzającym ze wszystkich korów pojawiających się właśnie na Instagramie czy też na TikToku, od Regency Core przez Cottage Core, szczególnie na Ballet Core kończąc. Wszystko rozhulało się do naprawdę ogromnych rozmiarów, bo kokardy są dosłownie wszędzie. I dla niektórych te wszystkie tendencje, o których wspomniałam, nie mogły mieć lepszego symbolu mody bazującej na hiperkobiecości. Bo wystarczy nawet spojrzeć na popkulturę z czasów mojego dzieciństwa i pewnie wielu z Was, gdzie kobiece, dziewczęce postacie noszą wstążki, na przykład Hello Kitty czy Miss Pac-Man. I ciężko jest mi przypomnieć sobie jakąkolwiek ozdobę, która byłaby ostatnimi czasy tak wszechobecna. I może to dosłowny czar wstążek, bo jak nawet wspominała Simone Rocha, projektantka, której projekty często uwzględniają właśnie motyw wstążek, wiele czerwonych wstążek jest niejako symbolem gestu mazania główki dziecka krwią, który to miał odstraszać złe duchy i przynosić pomyślność. No i przecież nawet do tej pory na wielu wózkach widnieją wstążki i kokardy. Może to zabobon, ale wiele osób to robi na wszelki wypadek. I wstążki to też idealny przykład wszechobecnej nostalgii, bo w wielu książkach z naszego dzieciństwa, na przykład Ania z Zielonego Wzgórza, były one obiektem westchnień, czymś drogim, kolorowym, często z najlepszych materiałów. I w czasie, kiedy nic nie jest pewne, a świat jeszcze bardziej przyspiesza, wstążki wydają się być kolejnym znakiem tęsknoty Gen Z za czymś, co prostsze i też uosobieniem kultury DIY, bo tak naprawdę ozdobienie czegoś wstążkami nie ma żadnego progu wejścia, wystarczy pomysł i pasmanteria. I dosłowne morze wstążkowych inspiracji dotyka szaf, ale także wnętrz, chociaż jak zauważa New York Times, mówi się teraz również o czymś takim jak Botox, czyli rzeczy, które mają na sobie wstążki, stały się droższe, no bo stały się też modne. I cytując artykuł z Refinery, dorastanie i dokonywanie własnych wyborów dodaje nam sił, aby odnaleźć siebie i ponownie nawiązać kontakt z wewnętrznym dzieckiem poprzez to, co było modne, gdy byliśmy dziećmi. I w niepewnych czasach przy zachowaniu obecnej świadomości odwoływanie się do rzeczy, które są symbolami dzieciństwa, może dawać pozorne bezpieczeństwo. Stąd ogromna popularność marek takich jak Selkie czy Sandy Young. I ta ostatnia idealnie podsumowała chyba cały ten czar wstążek, falban i całej tej dziewczęcej estetyki, bo wspomniała: jestem owładnięta obsesją dotyczącą czegoś, do czego nie mogę wrócić. A same wstążki towarzyszą nam od zawsze. Wystarczy wspomnieć egzemplarze obecne w Met, które pochodzą już z czasów kultury sumeryjskiej. I początkowo funkcjonowały przede wszystkim jako rzeczy użyteczne, wiążące ze sobą dwie części materiału. Sarah Collins, która jest amerykańską profesorką mody, wspomniała, że obecna forma wstążek zaczęła pojawiać się w średniowieczu dzięki krosnom. Podobno popularyzację wstążek można przypisywać faworycie Ludwika XIV, Marie Angélique d'Escorval. I jeżdżąc konno zgubiła kapelusz i żeby ujarzmić włosy, związała je wstążką. Idąc dalej, fryzjerzy Marii Antoniny wydawali również krocie na wstążki. Wiadomo, że moda francuska dyktowała trendy. Wstążki zaczęły coraz częściej pełnić rolę dekoracyjną, też były wyznacznikiem statusu ze względu na bogactwo materiału, a kobiety coraz częściej umieszczały je na górze gorsetu w przypadku dużych dekoltów. Oriol Cullen z Muzeum Victoria Alberta wspomina, że wybuch popularności wstążek nastąpił w XIX wieku ze względu na ogromne kapelusze i bonetki, które co sezon miały oczywiście posiadać nowe wstążki w modnych kolorach. Wstążki pojawiały się w modzie nieustannie. Zobaczymy tylko na wstążkę na swetrze u Schiaparelli, też na natapirowanych włosach w latach 60., ale też przy smokingu i wstążką na szkolnych mundurkach w niektórych krajach, ale też przy skalowaniu lat 80. I wstążki są prawdopodobnie jednymi z ozdób, które są najbardziej łączone z młodością, dlatego też występują w obecnych cottagecore czy lovecore.
Oczywiście nawiązań do dziecięcości, do młodości była przez lata cała masa. Możemy wspomnieć krótkie fryzury i płaskie biusty flaperek, ale też Youthquake lat 60., a nawet Riot Girl lat 90., które celowo nawiązywały do dziecięcych urokliwości, jednocześnie niszcząc przez rozmazane szminki podarte rajstopy i wizerunek Kinder Whore. Ja teraz chciałabym się skupić na momencie 10 lat po tym, kiedy świat w ogóle uznał fenomen nastoletniości, czyli w latach 50., a więc będziemy mówili o latach 60., kiedy to moda pełnymi garściami czerpała z szaf nastolatków. Bo w latach 50. młodość została zauważona, a w latach 60. stała się aspiracją, celem samym w sobie. Dobrym nawiązaniem do tematu młodości i dziewczęcości będzie tu postać Brigitte Bardot, która, jak pewnie pamiętacie, była jedną z ikon nadchodzącej rewolucji seksualnej. Za jeden z symboli uznaje się jej pojawienie w bikini na festiwalu w Cannes w 1953 roku. Pisarka i filozofka Simone de Beauvoir poświęciła nawet Brigitte Bardot pracę, gdzie analizowała ją w kontekście Lolity, młodości i zmysłowości. I autorka zapamiętała reakcję kobiet, kiedy Bardot pojawiła się w popkulturze i zaczęła być rozpoznawalna. Te reakcje brzmiały: to banał, też tak potrafię. I z jednej strony oczywiście można odczytać takie reakcje jako zjadliwą złośliwość, ale z drugiej strony ujmowały esencję siły rażenia nowych kanonów piękna. A te wydawały się być na wyciągnięcie ręki, nieskrępowane, naturalne, młode. I Simone de Beauvoir analizuje Bardot w kontekście jej autentyczności, znudzenia, zblazowania, ale też pewnej nieświadomości własnej zmysłowości. I pisze: Bardot to najdoskonalszy okaz tych dwuznacznych nimfetek. Widziane od tyłu jej smukłe, muskularne ciało tancerki jest niemal androgeniczne. Kobiecość triumfuje w jej zachwycających piersiach. Długie, zmysłowe loki opadają na ramiona, ale jej fryzura jest niedbała. Linia jej ust tworzy dziecinny grymas, a jednocześnie te usta są zmysłowe. Chodzi boso, kręci nosem na eleganckie ubrania, biżuterię, perfumy, makijaż, na wszelką sztuczność. I Veronique Hyland wspomniała, że Bibi zaczęła uosabiać swoistą kobietę pośrednią. Nie była archetypem ani żony, ani matki, ani też dziecka. Tak naprawdę czymś zupełnie nieuchwytnym. I właśnie ta beztroska tak szokowała ówczesne konserwatywne społeczeństwo. I to z kolei prowadzi nas do kolejnego fenomenu lat 60., o których dawno temu nagrywałam odcinek, czyli w telegraficznym skrócie mówiąc, do francuskiego fenomenu Yeye Girls, które wykonywały piosenki na pograniczu popu, rock'n'rolla, zerkając w stronę popkultury amerykańskiej. I w przypadku tekstów Yeye pod tą całą słodyczą często kryła się ironia i dwuznaczność. Na przykład Franz Gall w Teeny Weeny Boppie wspomina o używaniu LSD, zresztą zespół Kim Gordon, Free Kitten, wykonał cover tego utworu. Dalej w Suzette, czyli piosence Gainsbourga, którą napisał mając na myśli podteksty dotyczące seksu oralnego, w teledysku wygląda niewinnie, wszystko jest urocze, ale wokół niej lizaki przypominają ogromne penisy w erekcji. Z drugiej strony moja ulubiona Yeye Girl, czyli Françoise Hardy, wspomina, że życie jest za krótkie, żeby kochać tylko jedną twarz. I choć szał na Yeye niedługo później przeminął, był pewnego rodzaju zwiastunem zmian, które nastąpiły w roku 68, kiedy młodzi Francuzi wyszli na ulicę protestować, a ich głównym hasłem było: pod brukiem jest plaża, czyli tam kryje się wolność, której też poszukiwali. Ale czy Yeye odeszło tak naprawdę? Nie, bo jeśli pomyślimy, wszędzie łączą nam się ciekawie kropki. W sensie elementy stylu obecnych niezliczonych girls spotykają się estetycznie właśnie w tym momencie w historii, w okolicach lat 60., od rodzaju makijażu po wodki go-go czy mini. Po raz pierwszy młodość weszła na scenę tak odważnie i stała się archetypem, czytelnym zestawem cech. Ale nawet samo Yeye nie odeszło zupełnie w niepamięć, bo nawet wystarczy wspomnieć popularne instagramowe reelsy, które używają tej samej muzyki, bardzo często właśnie na przykład Françoise Hardy, w której zresztą kochali się wszyscy od Davida Bowie po Beatlesów i Rolling Stonesów. Wspomniana wcześniej Simone de Beauvoir nie bez powodu analizuje Bardot w kontekście Lolity. Nazywa ją często kobietą dzieckiem, a jej praca powstała ledwie 5 lat po opublikowaniu dzieła Nabokowa. I posłuszmy się cytatem. Lolita Nabokowa, opowiadająca o relacjach 40-letniego mężczyzny z 12-letnią:
Nimfetką miesiące utrzymywała się na czołowych miejscach list bestsellerów. Dorosła kobieta zamieszkuje teraz ten sam świat co mężczyzna, lecz dziecko kobieta porusza się we wszechświecie, do którego on nie ma wstępu. Różnica wieku przywróciła między nimi dystans, który wydaje się niezbędny do pożądania. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy stworzyli nową Ewę, łącząc typ niedojrzałego owocu i femme fatale. I teraz może w ramach ciekawostki, nieważne czy czytaliście książkę Nabokowa, czy oglądaliście film Kubricka czy Line'a o prawdziwej historii, która zainspirowała Lolitę. W książce podczas samochodowej podróży Humberta i Lolity w pewnym momencie pojawia się zdanie, czy zrobiłem Lolicie to, co Frank LaSalle, 50-letni mechanik, zrobił 11-letniej Sally Horner w roku 1948. I choć żona Nabokowa zaprzeczała inspiracji, wielu badaczy twierdzi, że podobieństw jest cała masa. W dużym skrócie w latach 40. USA zatrzęsło się po historii, w której właśnie Sally Horner została porwana na ponad 2 lata przez udającego agenta FBI LaSallego, który odsiedział już wyrok za napaści na nieletnie. I jak to jest, że my wciąż wracamy do tej książki, a raczej do archetypu Lolity, która z niej wyrosła? Powodów jest kilka, ale jak zauważa w New York Timesie Emily Mortimer, przez nieustanne mielenie, przez popkulturę i przez inspirację postaci Lolity tak naprawdę zapominamy często o oryginalnym brzmieniu książki, która jest wyjątkowo niepokojąca. Czy Lolita byłaby opublikowana w dzisiejszych czasach? Możliwe, że tak. Czy byłaby kultowa? Tutaj zdania są podzielone. I cytując wspomniany artykuł, chociaż książka nie przeprasza za podłe występki Humberta, nie idealizuje ich. Autor zmusza czytelnika do konfrontacji na każdej stronie z potworną naturą swojego bohatera. W filmie trochę to się zatraca. I ciekawe jest nawet spojrzeć na sam trailer Lolity z lat 60., który zadaje świetne z marketingowego punktu widzenia pytanie, jakim cudem nakręcili film na podstawie Lolity, mając też oczywiście na uwadze cenzurę. I właśnie ze względu na cenzurę Kubrick działał często na domysłach, momentami zamieniając nawet film w czarną komedię. I film już po samej premierze oskarżano o wymazywanie i spłaszczanie tej całej chorej obsesji Humberta na punkcie Lolity. Co z kolei stało się początkiem traktowania samego słowa Lolita właśnie głównie w kontekście zabawnej dziewczęcości. Co z kolei idealnie również zazębiało się z modą lat 60., która była często bardzo wręcz dziecięca. Wystarczy nawet wspomnieć o sukienkach Baby Doll. Zresztą sam producent Lolity wspomniał nawet, tutaj cytuję, wiedzieliśmy, że musieliśmy uczynić z Lyon, tutaj mowa o aktorce grającej Lolitę, obiekt seksualny tak, żeby każdy z widowni mógł zrozumieć, dlaczego wszyscy chcieliby na nią wskoczyć. Więc cała uwaga była tak naprawdę odwrócona od jej wieku. Aktorka miała 14 lat podczas kręcenia filmu, ale wyglądała na dużo bardziej dojrzałą i też fryzura, oczywiście makijaż miały to podkreślić. Przypominała więc dużo starszą uwodzicielkę, a żądze Humberta były jakby usprawiedliwione, a nawet zwyczajne. I w ten sposób nimfetka zaczęła funkcjonować jako uwodzicielka przez popkulturę lat 60., Lanę Del Rey, ale też Instagram i TikToka. Słowo Lolita zaczęło przywoływać na myśl pewien zbiorowy obraz młodej dziewczyny świadomej własnej atrakcyjności seksualnej, rozwiniętej ponad wiek. To niepokojące dziedzictwo popkultury, które rozprzestrzenia się w muzyce, modzie i fotografii i jest dalekie od wizji Nabokowa. To był Steph Green, który wspomina dalej, to właśnie ten brak kontekstu w obrazach Lolity prowadzi do fundamentalnego niezrozumienia postaci i historii. Nazwa ta jest obecnie określeniem zastępczym dla pewnego rodzaju zuchwałej kokieteryjności. I cała estetyzacja Lolity, najpierw tumblerowa, teraz tiktokowa, bo mówi się, że TikTok jest dzieckiem Tumblera, opiera się właśnie na takim rozumowaniu. Od czasów filmu wokół Lolity, wokół jej postaci stworzyła się ikonografia seksownego kociaka. Artykuł BBC wspominał nawet, że film Kubricka wywołał efekt domina, który zatruwa popkulturę. Od lat 60. przez sesję Kate Moss zatytułowaną Charming Lolita i otwieranie przez nią pokazu Galliano o tej samej nazwie, Lolita oczywiście. A współcześnie Lana Del Rey płytą Born to Die otworzyła kolejny, zupełnie nowy rozdział. A cześć, jeśli jeszcze oglądasz ten odcinek i Ci się podoba, to chyba to oznacza, możesz dać mi łapkę w górę, zasubskrybować kanał albo umieścić tę ikonę w komentarzu, bo to zawsze dobrze działa na algorytm wszechpotężnego YouTube'a. Dziękuję.
wstążkomania, o której mówimy, nie powinna nas również dziwić ze względu na powrót do estetyki Y2K. Bo właśnie w okolicach roku 2010, kiedy Lana Del Rey wydała płytę Born to Die, Tumblr stał się domem dla nimfetek. Dziewczyn, które szły za tym uproszczonym motywem Lolity, zrzucając skórę z dziecięcości, wchodząc w zmysłową, ale bardzo słodką, uroczą hiperkobiecość z nutą tragedii. Dokładnie pamiętam ten dzień, była zima, czas moich studiów, jak zawsze spóźniona miałam wychodzić na tramwaj i w radiowej trójce usłyszałam po raz pierwszy Video Games Lany i po prostu mnie zatkało. Brzmiała jak coś świeżego i dobrze mi znanego zarazem i piosenka nawiedziła mnie na długie, długie godziny. Przez cały dzień o niej myślałam, aż w końcu znalazłam wykonawczynię. Lana Del Rey pojawiła się na scenie łącząc bardzo silne dwie fascynacje amerykańskiej popkultury, Amerykanę i tradycyjnie pojmowane kobiece piękno rodem ze starego Hollywood, z nutą właśnie smutku, który idealnie pasował do Tumblra. Sama słuchałam Lany obsesyjnie i pamiętam, jak właśnie Tumblr i w ogóle cały internet zalały zdjęcia, a to Lany, a to właśnie jakichś obrazków z kultowych filmów z fragmentami jej tekstów. Lana w inspiracjach połączyła też dwa potężne obrazy, bo często odwołuje się do Whitmana, jednego z moich zresztą ulubionych poetów, który jest głosem wolnej, nieskrępowanej, nowoczesnej, zmysłowej Ameryki kochającym naturę. I z drugiej strony pojawiają się nieustanne odwołania do dzieła Nabokowa Lolity. Zresztą Born to Die, z tego co pamiętam, zawierało nawet piosenkę Lolita i wiadomo, że nie każde nawiązanie jest dosłowne, ale mam wrażenie, że Tumblr przyjął te wszystkie inspiracje jak gąbka. Powstawała wówczas masa fanowskich wideo, które uwzględniały kultowe filmy, takie jak na przykład Przekleństwa Niewinności czy American Beauty, z sugestywnymi tekstami Lany. Ze względu na osadzenie Lolity w latach 50. i estetykę wczesnej Lany było też sporo nawiązań właśnie do Amerykany, przedmieść, moteli, szejków z wisienką w przydrożnych kawiarniach. Szczególnie tę początkową twórczość Lany łączy się często z dziewczynami typu Sad Girl, które zamieszkiwały bardzo licznie Tumblra, gdzie smutek jest cool, jest piękny, jest romantyczny. Dla niektórych badaczy również ze względu na to, że uwzględnia pewnego rodzaju uległość w przeciwieństwie do złości. Momentami tumblerowa twórczość zahaczała też o ruchy pro-ana czy Teenspirations promujące anoreksję. W końcu smukłe dziecięce ciało pasowało do tego obrazu. W tym wszystkim była też nawet zawarta doza toksycznej manipulacji. Słodki i naiwny wygląd dawał władzę nad tymi tradycyjnie uznawanymi za silniejszych. Na przykład mówimy tutaj o starszych mężczyznach. I tak powstał pewnego rodzaju archetyp zblazowanej i seksownej nastolatki Vampa. W 2018 roku, kiedy Tumblr zrobił czystki wszelkich kontrowersyjnych treści, masa tego typu twórczości została usunięta, no ale oczywiście znalazła swoje kolejne wcielenia już nawet na innych platformach. I obecnym dzieckiem tej tumblerowej estetyki może być na przykład tiktokowy coquettecore, który skupia się na młodości uroczej, dziewczęcej estetyce, falbany, wstążki, pastele, świetlisty makijaż. Pod tym kryją się kolejne warstwy, takie jak Dolette, Farmer's Daughter czy Wave. Co więcej, zupełnie jak w przypadku Barbiecore, wiele internetowych twórczyń czy po prostu też esejów traktujących właśnie o tym fenomenie wspomina, że czarne kobiety w końcu czują się częścią tego rodzaju trendu, bo stereotypowo były często uważane za bardziej męskie, twarde i silniejsze, a tutaj mogą się pobawić tą wizją delikatnej dziewczęcości. Nastoletniość wydaje się być czasem kompletnie poza kontrolą, dzikim, formującym, nieprzewidywalnym poza zasięgiem. Możemy sobie tutaj nawet wspomnieć o popularnej ostatnio odnodze horrorów Rage and Revenge, gdzie często to nastolatki dokonują zemsty. A jak byliśmy przy Lanie, nawiążmy sobie teraz do Coppoli, bo bardzo wiele osób upatrywało w Lanie współczesnego wcielenia Priscilli Presley. Zresztą wiele osób uważało, że ona powinna zostać odtwórczynią głównej roli. Priscilla uosabia pełen sprzeczności obraz, smutek i radość, dziecięcość i seks, szczerość i sztuczność, nadmiar i piękno. A jeszcze tylko zaznaczę, że odcinek jest nagrywany przed polską premierą filmu, ale ten film można już wypożyczyć z Amazon Prime.
No i jeszcze muszę powiedzieć, że kiedy dowiedziałam się o tym, że właśnie Coppola będzie nagrywała tego rodzaju film, no miałam swoje momenty fangirlingu, ponieważ jestem ogromną fanką Coppoli, estetyki, kadrowania, wszystkiego, więc no była to dla mnie ogromna gratka. Ale do rzeczy, film powstał na podstawie wspomnień Priscilli, dokładniej na podstawie książki Elvis i ja o koszmarnej okładce wydanej w roku 86. Film oprócz tego, że połechtał wszystkie moje estetyczne zakończenia nerwowe, był bardzo wierny książce. No a kto jak kto, Priscilla z pierwszej ręki opowiedziała o wielu kontrowersyjnych elementach ich relacji. Film to z jednej strony piękne kadry, muzyka, wsparcie Chanel przy kostiumach, historyczna wierność detali, w przypadku na przykład kosmetyków, ale z drugiej strony to opowieść o złotej klatce. Można mieć uczucia klaustrofobii, jak w przypadku Marii Antoniny. I choć biografie Elvisa pokazywały oczywiście niektóre z jego demonów, mam wrażenie, że w perspektywie Priscilli one bardzo jaskrawo w końcu wychodzą na wolność. Odurzanie narkotykami, przemoc, manipulacja, książka i film wydają się w wymowie, tak jak wspomniałam, wręcz duszące. Priscilla przechodzi pod opiekę ojca Elvisa, który odwozi ją do szkoły, jest samotna, choć wiecznie otoczona ludźmi, zamknięta w Graceland. W książce Priscilla wspomina, że Elvis nauczył ją wszystkiego, jak mówić, jak się czesać, jak malować, jak chodzić, co robić, czego nie. Wszystko odbywało się na jego zasadach. Jak sama wspomniała, był jej mężem i ojcem, kimś bliskim Boga. Wystarczy przecież przypomnieć, że Priscilla poznała go, jak miała ledwie 14 lat, a rozwiodła się z nim, kiedy miała 28, więc ważna część jej życia była ulepiona przez Elvisa jak plastelina. Cały jej świat był na jego akord. Wszyscy nie spali do rana, kiedy Elvis chciał wyjść do kina, które wynajmował całe na własność. To ona kroiła mu stek i obrywała za źle przyrządzone potrawy. Wokół niego zawsze są jego chłopcy, świta. Pojechali nawet razem na ich podróż poślubną. I od książki naprawdę nie można się oderwać, chociaż przez większość czasu ma się ochotę rąbnąć ją o ścianę, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak skomplikowaną osobowością był Elvis, ale z drugiej strony czuć złość i smutek, czytając o tym, jak manipuluje Priscillą, chce wyrzucić ją z domu, za co niemal ona później przeprasza, błagając o to, żeby przestał się na nią obrażać. W samej książce cytatów jest masa. Mogłabym nagrać odcinek pewnie 2-godzinny, wyłapując jakieś szokujące kąski, ale jest tutaj nawet fragment, który mówi o tym, że przekomarzali się, bijąc się poduszkami i przypadkowo Priscilla trafiła go w twarz, co wywołało w nim taką wściekłość, że dosłownie się na nią rzucił, nabił jej siniaki na rękach i uderzył ją poduszką w twarz tak mocno, że miała po prostu podbite oko. Więc tych elementów przemocowych jest tutaj naprawdę dużo. Również jeśli chodzi o jej wygląd, ma nad nim zupełną kontrolę. Bo Elvis ma nadzór nad kolorami, jakie Priscilla nosi, nad fryzurą, jaką ma, sugeruje farbowanie włosów na czarno, używanie cięższego makijażu, sztucznych rzęs, które ta nakłada nawet przed porodem. Poza tym Elvis jest wręcz owładnięty jakąś obsesją na punkcie jej dziewictwa. Sama Priscilla nawet obecnie, kiedy wspomina związek, często to podkreśla, że czekali do ślubu. On często jest tutaj cytowany, że mówi, że masz pozostać taka, jaka jesteś teraz, mała dziewczynka, nietknięta. Na koniec, skąd nam się tutaj w ogóle wzięła Priscilla w filmie Coppoli, bo sama jako taki popkulturowy obraz nieustannie przewijała się w przypadku Lany Del Rey, w przypadku Lolit, nimfetek, koketcore, jako pewnego rodzaju archetyp takiej, myślę, zmysłowości o dziecięcej twarzy. Ale jak pisze Molly Fischer, bycie pożądanym ze względu na młodość to doświadczenie wielu dziewczyn, które Coppola przenosi w rodzaj fantastycznej skrajności. Zdolność Coppoli do ujmowania młodzieńczej melancholii pozwala namierzyć tragedię Priscilli. Film oddaje poczucie niestabilności wynikające z bycia pożądaną za coś, co jest przecież tak ulotne, bezosobowe i całkowicie poza Twoją kontrolą, jak młodość. Obecnego trendu na wstążki i dziewczęcość, cały coquettecore nie musimy oczywiście podpinać pod Lolitę. Myślę, że jest to ciekawy trop.
Możemy zastanawiać się, skąd ta ogromna popularność. Nie chcemy dorosnąć? Skąd popularność TikToków z filtrem, który postarza twarz i zszokowanych reakcji, czy tych wszystkich poradników o odwróconym procesie starzenia? A może to wszystko, i taka jest też moja opinia, dotyczy hasła Reclaimed Girlhood, czyli dawania sobie prawa do przeżycia tej dziewczęcości na własnych zasadach, z obecną świadomością zyskaną zresztą przez lata i posiadanie pewnego rodzaju poczucia kontroli. Zresztą nawet spójrzmy na samo używanie hasła girl czy girlies teraz. Mamy lazy girl job, czy nawet girl dinner, czy hot girl walk. Wszędzie pojawia się dziewczyna, nie kobieta. Jest jeszcze kolejny trop, który dla wielu badaczy oznacza, że infantylizujemy się ze względu na to, że nie potrafimy sprostać wyznacznikom dorosłości, które przez lata obowiązywały. Coraz trudniej mieć mieszkanie na własność, super pracę, dobry samochód, czy zakładać rodzinę, niezależnie od tego, czy chcemy to robić, czy nie. Jakby to było ucieczką od niepowodzenia i nieporadności. Wiele młodych osób poszukuje straconego w lockdownie czasu i czuje, że dorosłość, taka wczesna, została im odebrana. Nie stać ich na mieszkania, wyjazdy, to forma oswojenia. Wiele artykułów mówi o tym, że girl dinner jest zabawne, a women's dinner byłoby już smutne. Jedni mówią o szkodliwości tych trendów i pozbawianiu siebie tej dorosłej sprawczości, a z drugiej strony inni mówią, że to w porządku przeżywać ten czas właśnie na własnych zasadach, znaleźć społeczność, która powie Tobie, że to jest okej. To też przeżywanie dziewczęcości świadomie, po swojemu, nie skupiając się może na seksualizacji niewinności, jak w przypadku nimfetek, używanie stereotypu, który przez lata musiał być unikany, żeby być traktowaną poważnie, tak jak w przypadku różu. A tak w ogóle, jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Joanna Hoffman, to jest kanał Freakery, na którym mówimy o historii mody i nie tylko, też o rzeczach, które się z nią w pewien sposób wiążą. I cóż, wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jak zawsze jestem ogromnie ciekawa Waszych opinii, spostrzeżeń. Często sama dowiaduję się bardzo wiele z tego, co piszecie. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Mam nadzieję, że te odcinki, które są nieco dłuższe, podobają Wam się. Dajcie znać, czy taka długość jest w porządku, bo mnie ten temat i w ogóle często tematy wciągają tak bardzo, że bardzo żałuję, żebym miała czegoś nie dopowiedzieć, chociaż jak zawsze całą listę bibliografii znajdziecie w opisie odcinka w formie linków. Możecie sobie co nieco doczytać. Ja nieco częściej daję znać, co u mnie słychać na Instagramie i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał, polecicie go znajomym, bo to zawsze nagroda za czas spędzony na researchu, nagrywaniu, montażu itd., a my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!